Dashbur, witam Was wszystkich. Dashbur. Jest ze mną kolega Mirek. Cześć Mirek. Cześć Kamilo, witam Cię ponownie. Muszę Wam powiedzieć, skąd w ogóle się znamy z Mirkiem, dlatego że tak naprawdę znamy się przez córkę kolegi Mirka, która postanowiła sprawić tacie prezent urodzinowy i Mirek przyjechał na nasze polowanie sudeckie Ostoi na kaczki. Tak jest. Tam poznaliśmy się, no i nawiązaliśmy takie bliższe koleżeństwo, można powiedzieć, że prawie przyjaźń, słuchajcie, dlatego że jak się później z biegiem czasu okazało, przez żołądek do serca Mirek przywiózł swoje wyroby. No, spotkaliśmy się na Jeleniach. Tak, później byliśmy na polowaniu, przecież na jelenie było na zwierzynę grubą w zasadzie. Piękne polowanie. Fajne polowanie było. Powiem tak, że Mirek też zrobił zakupy u nas w sklepie, więc akurat dzisiaj przyjechał odebrać pewne rzeczy, zamontowaliśmy, no i teraz z racji tego, że wiem, że Mirek jest osobą, która jest doświadczonym wędzarnikiem. To Jak to nazwać? myślę, że doświadczony, tak, no wędzarnik między innymi. No, jestem z branży gastronomicznej, więc jak gdyby Tak tutaj swojej racji profesji, no troszkę gdzieś coś już robiłem, a przede wszystkim myślę, że to z pasji, bo to jedno gastronomia, jedzenie, robienie i tak dalej, łącznie właśnie rzeczywiście z tą kwestią wędzenia, tego finału, no to rzeczywiście to doświadczenie latami, bo to już naprawdę wiele lat, gdzieś tam nabyłem. A ja z racji tego, że nabyłem wędzarkę Borniak, a Mirek na Borniaku wędzi 6 lat, Tak jest, tak, Mirek- już 6 lat. korzysta z tego urządzenia od 6 lat, robi naprawdę mega wędliny. Tam w środku coś jest, ja Wam nie będę czarował, żebyśmy to zrobili, no nie, ale na potrzeby filmu chciałem, żeby Mirek przywiózł tutaj, bo chciałbym, żeby trochę opowiedział o tej wędzarce, bo ja się na tym nie znam. Fajne jest to, że Mirek się uczył też od początku tego. Tak, tutaj tak. Patrząc na Borniaka, tak, oczywiście, że tak, jest to oczywiście... Czy jest to skomplikowane? Nie, to jest właśnie to, co bym chciał przedstawić wszystkim innym nowym użytkownikom, że jest to o wiele łatwiejsze niż tradycyjna wędzarnia. No i tutaj jak gdyby cały nasz... Mój wywód, czy powiedzmy spostrzeżenia przede wszystkim będą w tym kierunku, dlatego że to właśnie to byśmy chcieli poruszyć, bo myślę, że dla wielu myśliwych, czy dla wielu ludzi Borniak nie jest nowością, ale też dużo ludzi korzysta cały czas z tej tradycji wędzarni, takiej tradycyjnej na drewno. Tak zwaną które- beczkę, jak rozmawiamy. O, beczkę, dokładnie tak. Najczęściej beczka, najczęściej czy na działce, czy na swojej posesji. I tutaj chciałbym pewne jakieś argumenty powiedzieć, czym się to różni, co można więcej, jak można łatwiej, no bo to są najbardziej takie istotne rzeczy. Ja powiem Wam tak, ja też się tego Borniaka będę uczył od początku, ale po to mamy XXI wiek i telefony, że zawsze do Mirka mogę zadzwonić, bo mieszkamy od Ciebie 300 km, więc w każdym razie można zadzwonić i dopytać. Mało tego, nad Michałem już wisi pewna rzecz, którą będziemy wędzić, ale to musicie poczekać do końca, ponieważ chcemy to włożyć jakby na sam koniec. Chcemy zaprezentować Wam to, co w środku jest, to, co Mirek przyrządził i włożyliśmy do wędzarni, ale również chcę, żeby Mirek Wam wytłumaczył, więc zostawię Was tak naprawdę tylko z Mirkiem, żeby Wam wytłumaczył, na czym polega samo wędzenie, osuszanie, które jest ważnym aspektem, bo jak widzicie, to nie jest wentylator z łazienki, tylko to jest osuszacz, który jest Tak wygląda, w komplecie. tak Tak wygląda, jest. tak wygląda. Jakie zrębki, bo to nie jest na normalne drewno, tylko na zrębki, ja tu nie będę się więcej odzywał. Ja wiem tylko mniej więcej tyle, co z internetu, przeczytałem artykuły, obejrzałem jakieś filmiki, natomiast tutaj macie osobę, która przepuściła przez ten komin dużo dymu, także można tak powiedzieć. Dymu, tak jest. Proszę Mirek, zostawiam Cię z widzami, opowiadaj. Zacząłbym od tego, że jeśli chodzi o firmę Borniak, jest to oczywiście już firma, która działa dość wiele lat na rynku. Od 2009 roku firma produkuje tego typu rzeczy. Oczywiście ona ewaluowała. Znajduje się w Bornim Sulnowie. No, przede wszystkim chcę powiedzieć, że wykonanie dzisiaj już jest bardzo dobre. Kiedyś było troszkę inne. Właścicielem tej firmy jest Dawid Shurley. I oczywiście on też gdzieś słuchając, czy myśliwych, czy użytkowników tej
tego wykonania, kto korzystał z tego, robił zmiany. Więc trzeba powiedzieć, że wcześniejsze modele były manualne, były troszeczkę inne, na pewno może trudniejsze, dzisiaj łatwiejsze. No i trzeba powiedzieć to, że na pewno dzisiaj już jest o wiele łatwiej korzystać z tego. Ja chcę w ogóle podkreślić różnicę i zachęcić wszystkich do takich przemyśleń, dlaczego warto takie urządzenie mieć, jeśli ktoś rzeczywiście bawi się, ma hobby, ma pasję do wędzenia. Dla porównania, mając wędzarnię tradycyjną na drewno, powiem w ten sposób, zawsze korzystałem wcześniej również z zwanej beczki, kwasówy eleganckiej, z termometrem, ale przy wędzeniu, a chcę powiedzieć, że przecież my myśliwi, patrząc na to, jak ciężko pracujemy na ten produkt, który notabene na koniec rzeczywiście jest w tej wędzarni, czasami można go w bardzo szybki sposób stracić, patrząc na wędzarnię tradycyjną. Czyli jeżeli już pozyskamy zwierzę, zakupimy je, no, wiele rzeczy z tym zrobimy, obrobimy, później wykonamy. Pracy jest mnóstwo. Żeby wędlina wisiała albo żeby się znalazła na stole, to tej pracy jest bardzo dużo. Więc finałem tej całej pracy jest wędzenie. I teraz niejednokrotnie mnie to spotkało. Myślę, że użytkowników, którzy rzeczywiście korzystają do dzisiaj z tradycyjnej wędzarni, spotyka sytuacja, że na chwilę odejdą, robi się większy wiatr, zawiało, nagle temperatura wzrasta, my tego nie widzimy przez chwilę, zagadamy się, mamy telefon, odejdziemy, no jest problem. Tutaj tego nie ma. Jest elektronika i tak jak zmieniają się samochody, tak samo zmienia się technika w wędzeniu. Przy tradycyjnej wędzarni rzeczywiście kładamy drewno. Tutaj to drewno również jest. To nie jest tak, że to jest elektryczna wędzarnia, która jest, nie wiem, na prąd tylko i wyłącznie. Nie, no oczywiście ona jest na prąd, ale ona ma tradycyjne zrębki i tych zrębek jest kilkanaście rodzajów. I oczywiście to wszystko jest w jednym miejscu do kupienia, zresztą w internecie wszędzie Państwo to możecie znaleźć. Patrząc na ekonomikę, to chcę powiedzieć tak, wkład, który tutaj wkładamy, to jest 2 litry zrębów. Takie 2 litry kosztuje w granicach 7-8 zł, patrząc plus minus w internecie, zresztą u Borniaka również. To wychodzi i to wystarcza na 7-8 godzin wędzenia. To znaczy, że godzina wędzenia pełnego wkładu to jest w granicach złotówki. No to, drodzy Państwo, myślę, że patrząc pod kątem ekonomiki, na pewno to jest ekonomiczne i przydatne. Taką kolejną rzeczą różnicy między tradycyjną wędzarnią a chociażby taką wędzarnią Borniaka, no to jest najwyższa klasa, rzeczywiście to jest taki Mercedes w tym, co tutaj oglądamy, jest na pewno to, że pewny rodzaj wędlin, tak jak na przykład kiełbasa polska tak zwana, czy tak na półsurowa, czy szynki typu takie włoskie, w środku takie bardzo mięciutkie, albo twarde, jak chcemy dłużej to zrobić, wymagają bardzo niskiej temperatury. 28-30 stopni. Tutaj możemy to osiągnąć w sposób bardzo prosty. Nastawiamy temperaturę, wrzucamy zrąbki i ona się utrzymuje. Mamy jeszcze też na zimno drugie urządzenie, które możemy zastosować z jakąś odległością, lecz z mojego doświadczenia, ja też używam tamto, ale z mojego doświadczenia wystarczy tutaj naprawdę nastawić temperaturę 28 do 30 stopni, jaką potrzebujemy i wędzić przez kilka godzin. Na przykład takie szynki, które wymagają tylko i wyłącznie zimnego wędzenia. Więc dlatego stąd, a co jest bardzo trudne do osiągnięcia w takiej klasycznej wędzarni. Więc myślę, osiągnąć 30 stopni w wędzarni tradycyjnej trzeba mieć naprawdę z 3 metry pewnie
komina takiego, który gdzieś by doprowadzał to i bardzo delikatnie. No jest to trudne na pewno. Już nie wspomnę o obsmoleniu, które niejednokrotnie, no bynajmniej mnie również trafiły, spotkały, gdzieś te drewno niewysezonowane, może trochę za mokre, nawilgło i te obsmolenie tych szynek pamiętamy, że były, czego tutaj oczywiście nie ma, niemożliwe, żeby coś się obsmoliło. Także to są jak gdyby wszystkie argumenty, myślę, świadczące o tym, że warto, tak jak wspomniałem, zmienia samochody z gorszego na lepszy, dążymy do tego, to ja bynajmniej zachęcam wszystkich do zakupu takiego czegoś, bo jest na pewno to o bardzo duże ułatwienie w tym, co robimy. Tak jak powiedzieliśmy sobie, tak dużo pracy wkładamy to niejednokrotnie. No dzisiaj te zakupy wędlin, mięsa są bardzo drogie, więc trzeba to powiedzieć, że jeżeli już mamy jakiś schab bynajmniej, czy jakieś polędwisę, którą chcemy uwędzić, to jeżeli je zmarnujemy, to naprawdę to aż się płakać chce, bo to boli, a tutaj naprawdę nie wydarza się nic. Oczywiście nie powiem, że można odejść na parę godzin, tak jak powiedzmy, nie wiem, szynkę wędzimy przez 5-7 godzin, odchodzimy i zupełnie zostawiamy to bez żadnego nadzoru. Nie. Drodzy Państwo, tak nie możemy. Oczywiście to jest prąd, to jest temperatura, to jest ogień, jakby nie było. Zrębki się palą, trzeba nadzorować bezwzględnie, ale na pewno wystarczy nadzorować to, nadzorować temperaturę, która naprawdę tutaj trzyma się bardzo mocno. Jeżeli zadamy temperaturę pewną tutaj, ona to bardzo dobrze utrzymuje. I to jest istota w wędzeniu, bo jeżeli wiemy, jakie produkty, na jakiej temperaturze powinniśmy wędzić, to na pewno tutaj to zrobimy perfekcyjnie. Ja nie będę się zagłębiał w sposób produkcji wyrobów, bo o tym wiecie Państwo, że na pewno w internecie wszędzie są filmiki na każdy jeden temat, na każdy jeden rodzaj wędlin, na każdą jedną szynkę, więc tu nie o to chodzi. Ja chcę Państwa przekonać do ułatwienia sobie tej profesji, czyli tego, co naprawdę jest tym finalnym sposobem, żeby ta wędlina była taka, jaką chcemy. Nie musimy biegać, nie musimy tego drewna pozyskiwać, suszyć go wiele lat. Oczywiście, broń Boże, nie neguję tego, jeżeli ktoś się tym też bawi, bo to trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś usiądzie sobie na krzesełku, jak to często latem przy piwku, może sobie siedzieć, wędzić i tak dalej. Nie, ale wymaga to na pewno więcej pracy, jak przy tym sprzęcie. No firma Borniak na pewno spełnia moje bynajmniej oczekiwania. Jest takich firm jakichś różnych innych więcej na rynku, więc na pewno Państwo to również wiecie. Ja będę zachęcał, dlatego że to ułatwia nam życie. Kamilu, pozwól, może zobaczymy, co tam się nam zrobiło w tym bynajmniej czasie. Widzicie Państwo, piękna, może weźmiemy jakąś sobie tutaj deseczkę. No i co? Spróbujmy. Opowiadaj, co kroisz. Kroję najpierw taką kiełbasę właśnie, o której wspomniałem, na surowo, że tak powiem. Czyli proszę zobaczyć, ona jest w temperaturze 30 stopni robiona, mięciutka. To jest jeleń z domieszką tłuszczu wieprzowego, czyli tylko boczku i nic więcej. Sam jeleń. Proszę, oczywiście spróbuj. Ja jeszcze powiem Wam, zanim spróbuję, że mając możliwość dostania tak wspaniałego mięsa, jakim jest dziczyzna z lasu, niczym nie skażona, to samo wykończenie w takiej wędzarni robi robotę. Dobra, biorę. Już nie mogę doczekać. Oczywiście Masakra. Niesamowita. klasyczna śląska. Klasyczna śląska, proszę zwrócić uwagę, taka śląska, ale myśliwska oczywiście. Cały wyrób to dzik.
z domieszką też trochę boczku. Trzeba przyznać, że jeżeli ktoś strzeli dużego dzika, tłustego, to myślę, że nawet nie musi nic więcej dokładać. Tutaj rzeczywiście był dość mały dzik, więc dołożyliśmy boczku. Sam dzik typu Śląska. Masakra. Słuchajcie, to jest tak fajnie przyprawione. Ja ogólnie bardzo lubię wędliny, które są przyprawione grubo. I tutaj widać, Mirek tutaj doprawia to taką grubo mielonymi przyprawami, że czuć je po prostu pod zębem. Rewelacja. No ja chcę oczywiście powiedzieć, że mięso to jest raz i podstawa, ale wiele innych rzeczy, tak jak powiedziałem, nie chcę się rozwodzić jak gdyby na temat produkcji, ale chcę powiedzieć tylko tak, że wiele rzeczy ma wpływ na jakość tego, co robimy. No przyprawy to jest podstawa. No każdy według swojego gustu, tak jak mówimy, wiemy co potrzeba. Tutaj kminek, tam czosnek, ale przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na jedno. To wszystko musi być świeże. Jeżeli mamy pieprz, to nie pieprz mielony, nie kupujmy pieprzu mielonego, tylko go po prostu zmielmy. Zainwestujmy 30-40 zł na młynek i po prostu go zróbmy. No, co tu dużo mówić. Kolejnym takim wyrobem to jest krakowska, taka typu krakowska. Proszę zwrócić uwagę, tu jest oczywiście sama jedyneczka praktycznie, czyli bardzo dobra jakość z szynki, wykrojone mięso na szarpaku, albo nawet niektóre kawałki kroiłem ręcznie. I tak naprawdę też z kawałkami boczku, ale bardzo niewiele. Tu jest praktycznie bardzo niewiele. I to jest też i sarna pomieszana, i jeleń. Także tutaj mamy kilka rodzajów zmieszane razem. No to Kamil, no myślę, że możesz śmiało spróbować. Nie omieszkam. Wezmę, zobaczcie Państwo, jak to schodzi jednym pociągnięciem, bo to żaden problem. Jeżeli oczywiście wszystko jest dobrze zrobione, to tak musi to schodzić. Możemy oczywiście zrobić to na samym początku przed krojeniem. To jest typowo taka kanapkowa, wiadomo. No powiem tak, no dzieci bynajmniej jak najbardziej również uwielbiają takie. No można proszę na połowę i pokroić. Tego w sklepie się nie kupi. Nie, no to jest produkt, który na pewno warto próbować i robić. Przedostatnią taką moją propozycją, dobra, jest taka klasyczna nasza myśliwska pętko. No często też mówione, fajna sprawa, komuś podarować. My myśliwi, no nie jesteśmy tak popularni, jak gdyby nam się chciało i nawet wiadomo, że może komuś byśmy chcieli coś powiedzieć, to ja myślę, że przez pryzmat dania komuś prezent można by dopiero rozwinąć temat, co to jest. Tak. Bo często ludzie tylko i wyłącznie z niewiedzy błędnie myślą o myśliwych. A tylko i wyłącznie, tak jak Ty wspominasz w swoich przekazach, filmach, programach, żeby rozwijać tą całą informację na temat myśliwego, od podstaw, od dzieci, od nauki, od różnych przekazów pozytywnych, co my robimy, to myślę, że tędy droga. A jedną z dróg to jest właśnie propagowanie takiej wędliny. No ja powiem tak, jestem zakochany w tej akurat kiełbasie również, bo to jest taki kwintesencja smaku. I na kanapeczkę, i na przygryzienie do czegoś jeszcze. Rewelacja. I to wystarczy. Rewelacja. Ostatnią tutaj taką, jak to się zawsze mówi, że ostatnie rzeczy zostawiamy, takie najciekawsze, najlepsze zostawiamy na koniec, to chcę powiedzieć, że jedną z moich faworytów jest szynka. Ja to nazywam taką szynką włoską. I będę zachęcał każdego myśliwego, każdego, kto ma dostęp do
mięsa właśnie tego typu, jak jest w lesie, do zrobienia takich szynek. I to jest jedna rzecz, którą chciałbym podpowiedzieć, jak robić, bo praca jest bardzo prosta, wykonanie jest bardzo proste, a efekt jest kapitalny. Jest to taka szynka, która, no, ja mówię o niej taka włoska. Oczywiście są też parmezani, takie troszeczkę twarde, ale ta jest mięciutka cały czas. Ona jest w bardzo niskiej temperaturze wędzona. Właśnie to, co powiedziałem, no w borniaku oczywiście. Bo akurat mamy, wiadomo, kawałek, nie każdy kawałek jest taki sam. Za chwilkę drugim kawałek mam na przykład z dzika. Tutaj jest sarna, więc to wszystko To jest szynka sarny? To jest szynka sarny. To jest szyneczka sarny. To jest szyneczka sarny. Niesamowite. I Słuchajcie, dlatego zamknę, bo nam troszeczkę w oczy tutaj daje. Pięknie się to wędzi. Zwróćcie uwagę Państwo, pokrótce będę starał się bardzo krótko opowiedzieć, w jaki sposób taką szynkę właśnie zrobić, bo uważam, że dużo ludzi tego nie zna, a jest to, no bynajmniej jak dla mnie, hicior taki Niesamowity. niesamowity. To jest Tak przepyszne. jest. To się rozpływa. Słuchajcie, to jest tak smakuje, ma taką konsystencję jak czekolada. Tak jest, tak jest. Dokładnie, jak czekolada. A wykonanie tego jest bardzo proste. Dosłownie to, co widzicie Państwo, to jest faska dębowa, dawna, jak nasze babcie kiedyś robiły wędliny, jak robiły właśnie szynki. Więc jeżeli mamy surowe mięso, szynki powykrawane z różnych kawałków, mogą być różne, czy z szynki, bo w szynce mamy 3 takie szyneczki, Tak, tej duże 3 kulki, ogonóweczkę i to i tamto. Wszystko odkrawamy. Gdy pozyskujemy jakieś zwierzęta, odkrawamy, zostawiamy sobie, zbieramy to, powiedzmy, i za jakiś czas, gdy mamy, powiedzmy, nie wiem, 20-30 sztuk, bo wiadomo, że na 5 to tak trudno włożyć takie coś, ale gdy mamy takie zebrane kilka sztuk, przede wszystkim po umyciu, bo wiadomo, że gdy obrabiamy, to przecież nie myjemy tego mięsa, tylko w momencie, kiedy mamy już je odmrożone, myjemy, suszymy i w tym momencie przyprawiamy. Po pierwsze, mamy na sucho szynki położone, powiedzmy, w misce. Dodajemy peklo soli, bo najważniejsze to jest peklo sól, jednak jakby nie było. I tutaj oczywiście, tak jak wszyscy wiemy, tej peklo soli ja używam 1,8 w stosunku do kilograma. Więc to jest taka klasyka, jedni używają mniej, jedni więcej, zostawiam to pod swój gust, 1,8 na kilogram i do tego idą wszystkie przyprawy, ale sypkie, czyli majranka, czosnek, ale sypki. Nie tutaj właśnie, wyjątkowo nie świeży czosnek. Dlatego, że chcemy tutaj mieć jak najmniej wody. Więc ta szynka musi być też nie dawana, powiedzmy, z jakimś, tak jak właśnie ma czosnek, mokrego czegoś. Czyli czosnek sypki, granulowany, majranka, papryka słodka, przepraszam, pieprz oczywiście gruboziarnisty, zmielony, wysypany. I to wszystko mieszamy, te szynki mieszamy i tak naprawdę wkładamy do tego, żeby to peklowało się. Troszeczkę cukru i to jest wszystko. Ale nie zalewamy niczym. Niczym na sucho zostawiamy tak i tak bym powiedział, co 3 dni wyciągamy, zmieniamy stronę i na dole na pewno będzie troszeczkę wody, więc wycieramy to. Jak najmniej wilgoci, bo ona będzie troszeczkę przez pierwsze 5 dni tak miała wilgoć. I taki proces trzymania takich szynek powinien trwać około 3 tygodnie, miesiąc. I to jest wszystko W jakiej temperaturze to trzymać? chłodno, wiadomo. Albo tak jak w tej chwili oczywiście mamy, to niech to będzie na dworze sobie gdzieś pod altaną, a jeżeli mówimy o temperaturze, to najlepiej, żeby była stała lodówka. Jeżeli mamy taką jakąś chłodnię, lodówkę, no to plus 6 stopni
taka temperatura idealna, 3-6 stopni to jest dobra temperatura i to musi stać miesiąc czasu. Następnie wyciągamy, wieszamy na kije morniaka, czy jakiekolwiek kije, wysuszamy troszeczkę przez 1 dzień. I zaraz Ci jeszcze przerwę, ponieważ tutaj jest proces tego osuszania, ponieważ ja myślę, że to się na jednym odcinku z Mirkiem nie skończy, więc my się na pewno jeszcze spotkamy, bo będę chciał pokazać Wam proces, może nie całej produkcji, ale to jak Mirek opowiada, to się aż chce słuchać, bo to robi to naprawdę super. I rozmawialiśmy jeszcze wcześniej, zanim przyjechał Michał, zaczęliśmy rozmawiać na temat osuszania. I też będę Cię prosił, żebyś powiedział parę słów na temat tego urządzenia. Nie? Tak, oczywiście. To urządzenie jak gdyby jest też, kiedyś tego nie było, u Borniaka od początku tego nie było, dopiero później to weszło, kapitalna sprawa. To jest w tej chwili, uważam, że to jest znowu rzecz, która w tradycyjnej wędzarni tego nie ma. Jak powiemy sobie, jak się robi w wędzarni tradycyjnej, no to robiło się często jakiś blet był położony na wędzarnię, otwierało się go, ogień na otwartym, suszyło się to mięso, często już ognia dostało takiego za mocnego, przypaliło się, przyparzyło, już się ścięło. Tutaj nie mamy nic. Tu wkładamy oczywiście każdą wędlinę, którą gdzieś już wyrobimy, gdzie się osadzi, bo trzeba powiedzieć, że jednak ta wędlina musi być osadzona. Wkładamy do tej wędzarni nie na generator dymu, tylko na właśnie ten osuszacz, włączamy, no i w zależności od tego, co mamy, od 40 minut do 2 godzin, włączamy ten osuszacz i on powoduje, że ta wędlina musi, ten produkt jakikolwiek, czy szynka, musi być suchy. Nie możemy wędzić wędlin produktu jakiegokolwiek, gdy ma wilgoć, gdy widać, że jest jeszcze mokry. To się później mści, więc oczywiście patrząc na to, to musi być taka struktura pergaminu, czy z papieru, takiego, że jak się dotknie, to musi być to suche. I wtedy dopiero zmieniamy, wyciągamy to, wkładamy w to miejsce. Ja tylko dopowiem generator. jeszcze, ponieważ to urządzenie, ten osuszacz, który jest w komplecie, dla mnie wentylator po prostu, wkładamy w miejsce... Tak jest, wyciągamy to, wkładamy to, osuszamy najpierw, włączamy, tu jest przy jednym gniazdku, to wszystko jest pięknie zrobione, bardzo mądrze i następnie po 2 godzinach wyciągamy. Oczywiście suszymy też przy delikatnie albo o całym otwarciu, albo przy delikatnie otwarciu, żeby te powietrze miało tą cyrkulację większą, mocniejszą, żeby to rzeczywiście się osuszyło. A później zamykamy, wkładamy wióry, zrębki i wędzimy. No oczywiście w zależności od tego, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, w zależności co, no to taką temperaturą. I to jest istotne, ale wrócę do tych szynek. Tak, wróć jeszcze. Bo tak jak mówiłem, wyciągamy je, wieszamy do wędzarni, no i drodzy Państwo, no i tutaj jak gdyby troszeczkę musimy sobie powiedzieć właśnie to, co powiedziałem na samym początku. Ta wędzarnia powoduje taką strukturę tej szynki, że mamy ją uwędzoną od początku do końca, ale jest cały czas miękka. A jest to spowodowane właśnie zimnym dymem. To jest tak, jak mamy łososia, jak robimy na zimno, że on jest taki cały w sumie mięciutki, a zarazem mamy go uwędzonego. I tu jest bardzo podobna sytuacja. Więc jeżeli chcemy osiągnąć taki... Powąchaj to. Szkoda, że tego nie można przekazać nadal jeszcze. Jeżeli mamy taką wędzarnię, to przy temperaturze 28 do 30 stopni, tak plus minus, to drodzy Państwo, pierwszy dzień, bo to tak trzeba przyjąć, że te 2 dni to jest minimum wędzenia. 4-5 godzin pozostawić. Ja tak naprawdę, jeżeli wędzę tam 10 czy 15 takich szyneczek, to zostawiam w tej wędzarni na noc, wyłączam, na drugi dzień przychodzę, włączam znowu, 4-5 godzin, sprawdzam, patrzę, osiągam takie coś. Jeżeli są, proszę zwrócić uwagę, że to są malutkie kawałki. Tak, Jeżeli są oczywiście większe, to mówimy o tym, że musi się wędzić 4 dni, bo to jest logika. Ja nie mam takich dużych, nie robię takich dużych. Generalnie staram się robić takie małe, bo Widzę takie w granicach 25-30 dekad. Dokładnie tak, dokładnie tak. Bo to jest takie do użytku domowego, więc to się akurat tutaj sprawdza. Zachęcam na pewno do kupienia takiej również faski, bo to jest kapitalna sprawa, jednak musimy od początku coś robić porządnie. W plastiku, takich rzeczach nie powinniśmy tego robić. Tak jak chcę jeszcze raz podkreślić, za ciężkie pieniądze dajemy
i za ciężko na to pracujemy, żeby ten produkt nie był tak dobry, jakim właśnie może być. Ale ten produkt jest dobry, to jest produkt naturalny. Ta faska, która też mówi, że jest dębowa, naturalna, więc to musi się spinać razem, to musi być zapięte. Od początku Tu mamy do końca. naturalne wędzenie dymem, no to jest normalny dym. No, trzeba to powiedzieć to, co powiedziałem, Tak. że niby mówią elektryczna, no bo jest, ale przecież my wędzimy na drewnie. My wędzimy na drewnie i to jest też zależność tego drewna od tego, co sam mówisz, każda jedna wędlina ma inny smak. Dlatego, że każda jedna była wędzona troszeczkę innym dymem, innym rodzajem zrębu. Możemy zacząć bukiem, możemy w połowie dać trochę śliwy, możemy dać trochę czereśni. Ja nawet dodaję czasami zioła do wędzenia, które rzeczywiście, gdy się przypalają, dają kapitalny zapach. Czy rozmaryn, czy cokolwiek, w zależności kto je też jakie ma smaki. Więc tutaj jak gdyby, no tutaj bawimy się tym. No trzeba powiedzieć to, co powiedzieliśmy sobie od początku. To jest pasja, to musi być pasja. To nie może być, że ktoś z musu, bo z musu to może iść do sklepu Dokładnie, i kupić. i kupić. Będziemy powoli kończyć. Na pewno tutaj do tej wędzarni jeszcze coś włożymy, zaraz zobaczycie co. Ja Was czekam na Wasze komentarze odnośnie Borniaka, ale przede wszystkim odnośnie, czy chcecie więcej materiałów z kolegą Mirkiem, bo wtedy my pojedziemy do Mirka i nagramy u niego. Mam nadzieję, że zaproszenie się wprosiłem przed kamerą. Ale oczywiście, Kamil, no będę czekał. Także na spokojnie zrobimy jeszcze na pewno nie jeden materiał kulinarny, bo jak ja Wam już podkreślałem na kanale wcześniej, ja się na tym nie znam, więc ja nie będę tego robił, ja się tego będę uczył, więc, a mając takiego nauczyciela jak Mirek, takiego kolegę, to grzech by było z tego nie skorzystać. Zaraz zobaczycie, co będziemy wkładać do wędzarki. Obydwie, i wędzarki, i zrębki też są u nas na stronie na sudeckaostoja.com. Możecie sobie wejść, zobaczyć. Tam są dwie wielkości. Mamy 150, bo jest jeszcze mniejsza, tak? Tak, oczywiście. Nie trzeba tej dużej kupować. Chcę powiedzieć w ten sposób. Nie, no oczywiście, bo to jest tak, że mamy dwa rodzaje, 70 i 150. 70 ma wkładu około 80 kg, a to ma około 18 do 20. Więc to w zależności oczywiście kto ile używa Od potrzeb, tak. i w jaki sposób robi. No i ceny są na Twojej stronie, Tak, wszystko jest można wejść jasne. i zobaczyć. Myślę, że to jest gra warta świeczki. To, co powiedzieliśmy sobie, na pewno tu się nic nie wydarzy złego, na pewno jest ułatwienie i na pewno tym można, że tak powiem, się pobawić i spełnić swoje też oczekiwania. A kwintesencja leży tu na wędzarce. Myślę, że smaki mówią same za siebie i rodzaje i nie tylko. No dobra, my wkładamy nasz nowy wsad, a później zapraszam Was na wypad na polowanie. Także w odcinku nie będzie samo wędzenie, także wybierzemy się jeszcze na polowanie. Z racji tego, że jak powiedziałem wcześniej, mamy ten wsad mój, taki typowo górski, mamy tutaj pstrągi. Fakt faktem nie złapane z rzeki górskiej, z hodowli. Myślę, że na pstrągi się trzeba wybrać i złapać. Jak Mirek zauważył, wędka była naszykowana, ale nie było czasu, żeby pójść na pstrągi. Natomiast teraz tak, zmieniliśmy generator dymu na wentylator. Wentylator, osuszacz. Zostało już włączone wentylator i z racji tego, że nie mam tych haków, słuchajcie, typowo do ryb, Mirek tutaj mi zasugerował, musimy dać wykałaczkę, żeby to suszenie i samo wędzenie, całą tuszę tego pstrąga ładnie, że tak powiem, owędziło, tak? Tak jest. No i wkładamy sobie tutaj do wędzarki na proces suszenia. Oczywiście czas jest zależny od tego, musimy to kontrolować, żeby ta ryba była przede wszystkim sucha. W granicach pół godziny, 40 minut myślę, że powinno nam to wystarczyć. Nie powinniśmy zamykać do całkowitego zamknięcia. Pozwolimy sobie zostawić w ten sposób. I jest to powietrze oczywiście przy szybrze zupełnie szyber otwarty, żeby ta wentylacja była cała i żeby ta ryba rzeczywiście wyschła porządnie. Pamiętajcie, że jeszcze przerwę Ci, bo wiesz, że ja mam kota, to nie ja mam, tylko moja córka. Tak Ci możecie zostawić, jak macie kota. Trzeba uważać. Trzeba uważać rzeczywiście. A następna część to jest wyciągnięcie, zmiana z powrotem na generator dymu i wędzenie. Myślę, że przy drugim wejściu będzie pokazane, jak się wędzą, a wędzenie 2 godziny przy 50 stopniach, później na 15 minut 80 i powinna być gotowa.
Czyli ustawiamy sobie, zaraz przejdziemy jak się proces suszenia zakończy, przechodzimy na wędzenie, 2 godziny 50 stopni, ostatnie 15 minut na 80, Tak jest. wyciągamy na stół i jemy. Jutro piątek, czyli piątek na... Idealnie. 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 No dobra, także widzimy się za chwilę, zobaczycie jak Dim sowicie tusze pstrąga Będzie. okalił. Tak jest. Pięknie powiedziane. Dashbur. Jak widzieliście, nasze pstrągi się wędzą, już są wrzucone do borniaka. 2 godziny, 2 godziny 20 minut i mamy po robocie. Tak jest. I na stół. I na stół. I do piątku. I do piątku. Zobaczymy, czy przetrzymają do jutra. A gdzie przetrzymają? Nie ma szans. Jak to mówią w Polsce, rybka lubi pływać. Także na razie niech nasze pstrągi się robią. Zajrzymy tu za 2 godziny, podniesiemy temperaturę, jak Mirek mówił, na 80. No i później Wam dam znać, czy smakowały, czy nie. Natomiast my lecimy na polowanie, lecimy do lasu, więc widzimy się... A my życzymy Państwu przede wszystkim bezstresowego wędzenia, Tak. bezproblemowego i żeby one były przede wszystkim przyjemnością. Żeby te wędzenie było przyjemnością, żeby nie było stresem. I A tak daje ta ta wędzarka. wędzarka. W każdym bądź razie, jak będziecie chcieli więcej odcinków z Mirkiem, to piszcie mi w komentarzach, będziemy działać. Będziecie potrzebowali wędzarkę, wchodźcie na studeckaostoja.com. Wędzarka, zrębki, wszystkie dodatki tam znajdziecie. Specjalna zakładka, grille i wędzarnie. No i co, tak jak mówiłem, my lecimy w las, w Knieje, więc odcinek pewnie wejdzie przydługawy, ale bardzo, bardzo treściwy, a ja lubię takie materiały. Lubię takich ludzi jak Mirek, otwartych, komunikatywnych. Mirek pierwszy raz przed kamerą. Tak jest. I zestresowany mi tu był, nie wiedział jak to wyjdzie, a to wyszło bez żadnego cięcia praktycznie. Bez cięcia. Także- Ja Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Wszystkim życzę udanych wędzeń. I udanych łowów. Dashbur. Dashbur.